Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Melatonina, czyli jeden z tych naszych głównych hormonów regulujących cykl dobowy, okołodobowy, która jest produkowana przez szyszynkę oraz wiele innych tkanek w ciele, jest ogólnie uniwersalnie, bym powiedział, jeśli chodzi o literaturę naukową, uznawana za bardzo bezpieczny suplement. Natomiast zauważyłem, że w różnego rodzaju komentarzach, które gdzieś tam się pojawiają pod moimi filmikami o melatoninie, na przykład między innymi tym, jak można używać melatoniny w celu ochrony przed konwencjonalnymi terapiami onkologicznymi, takimi jak radioterapia, chemioterapia, żeby tych efektów ubocznych było wielokrotnie mniej. Pojawiają się wątpliwości, czy biorąc melatoninę w mniejszych czy większych dawkach nie pojawią się różnego rodzaju kłopoty. I o jakich kłopotach jest tu mowa? Mowa tutaj na przykład o symptomach odstawienia, a więc tak naprawdę o uzależnieniu. Czyli niektóre osoby się martwią, czy nie trzeba będzie po miesiącu suplementacji melatoniną wpadać do apteki i trzęsącymi rękami pytać panią farmaceutkę, czy mam pani jeszcze trochę tej melatoninki, ale te większe dawki. Jest to jeden z tych aspektów niepokojących niektóre osoby, a drugi jest taki, czy branie tej egzogennej, a więc pochodzenia zewnętrznego melatoniny nie będzie powodować upośledzenia endogennej, czyli wewnętrznej produkcji melatoniny. I właśnie na te pytania chciałbym odpowiedzieć w miarę szybko, mam nadzieję, właśnie w tym odcinku. Taką ciekawostką jest, że nie ma tak naprawdę mnóstwo badań na ten temat, bo te badania, które po prostu zostały zrobione, były na tyle jednoznaczne, że wydaje mi się, że stwierdzono, że dalsza replikacja potencjalnie wyników tych badań nie ma sensu. Oczywiście zawsze, jak to w nauce, wydaje mi się, że warto zachować otwarty umysł, tak? Natomiast jeśli chodzi o te badania, tak jak mówię, będą dosyć jednoznacznie wszystkie wskazywać na jeden wniosek. Większość z tych badań jest na tyle stara, że pamiętam jeszcze prezydenturę Clintona, tak naprawdę po 2000 roku, ja kojarzę tylko jedno takie badanie, które się okazało, które zresztą też omówimy. Pierwsze badanie zostało opublikowane w roku 1988. W badaniu tym podawano 6 uczestnikom 8 mg melatoniny codziennie o godzinie 22 przez 4 dni. To, co interesowało badaczy, to obserwacja, jak ta suplementacja melatoniną będzie wpływała na poziom wydzielania kortyzolu, prolaktyny i właśnie melatoniny. I pomiary wzięto pierwszego dnia, tak naprawdę dnia zerowego, 1 dzień po zakończeniu tej interwencji, więc 5 dnia i 3 dni następnie po zakończeniu drugiej obserwacji, więc 8 dni od rozpoczęcia eksperymentu. Wyniki tego badania były następujące. Jeśli chodzi o wydzielanie kortyzolu, nie zanotowano żadnych zmian. Natomiast jeśli chodzi o melatoninę, to zanotowano, że rytm melatoniny wykazywał przesunięcie fazy w przód w dniu 7 względem dnia zerowego. Z kolei amplituda i mesor, czyli można powiedzieć takie średnie wydzielanie melatoniny w cyklu tylko dobowym, nie uległo zmianie. Natomiast 7 dnia odnotowano wzrost prolaktyny między godziną 19 a 21 względem dnia zerowego. Kolejne badanie jest swoistą ciekawostką. Zostało opublikowane przez Włochów w 1999 roku i co jest ciekawe, jest szeroko cytowane w innych badaniach w literaturze anglojęzycznej właśnie jako wsparcie między innymi tezy, że zażywanie melatoniny suplementacyjnej nie będzie wpływać na produkcję melatoniny endogennie. Natomiast jest to ciekawostka, bo jeszcze raz, mimo że szeroko literatura powołuje się na to badanie, to jest praktycznie niewykonalne, żeby dostać go nawet w oryginale, żeby sobie przetłumaczyć. Jedyne co wiadomo z tego badania, że podawano ileś tam miligramów melatoniny zdrowym osobom i następnie badano po jakimś czasie zakończenia takiej suplementacji, czy miało to wpływ na produkcję melatoniny endogennej i wniosek był taki, że nie miało. Natomiast jeśli ktoś będzie w stanie uzyskać dostęp do tego badania, bardzo bym prosił o podesłanie mi na maila. Sam jestem ciekawy. W kolejnym badaniu sprawdzono z kolei właśnie, czy melatonina o wydłużonym uwalnianiu będzie powodować potencjalnie symptomy odstawienia albo zaburzać wydzielanie tej naszej melatoniny endogennej. Co ciekawe i swoją drogą o melatoninie o wydłużonym uwalnianiu mówiłem w tym filmiku. Bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś ma kłopoty z wybudzaniem się w nocy. Wtedy ta melatonina o natychmiastowym uwalnianiu nie jest tak dobra i nie jest wskazana. Wracając do badania. Samo badanie bazowało na innym badaniu przeprowadzonym przez tą grupę naukowców, gdzie
w grupie ochotników w wieku 18 do 80 lat przez 6 miesięcy właśnie badano, czy ta melatonina o wydłużonym uwalnianiu będzie wpływała na te zmienne, o których mówiłem. Okazało się, że nie. I stwierdzono, idziemy krok dalej, sprawdzimy w takim razie na grupie 244 uczestników, czy w okresie 6 do 12 miesięcy tym razem 2 mg melatoniny o wydłużonym uwalnianiu będzie w stanie powodować symptomy odstawienia albo zaburzenie produkcji naszej wewnętrznej melatoniny. Po zakończeniu badania zastosowano 2-tygodniowy okres odstawienia, jeszcze zanim zaczęto dokonywać takich końcowych pomiarów. Badano jakość snu według opinii pacjentów, różnego rodzaju parametry życiowe oraz poziom 6-sulfatoksy-metaloniny, o której też mówiłem w wielu innych filmikach, która jest metabolitem rozkładu melatoniny, czyli generalnie będzie nam mówić o tym, jaka jest ta nasza endogenna produkcja melatoniny. I co się okazało po tym okresie od 6 do 12 miesięcy, w zależności od pacjenta, w trakcie leczenia melatoniną o wydłużonym uwalnianiu znacząco wzrosła liczba nocy ocenianych jako dobre lub bardzo dobre przez pacjentów. Nie zaobserwowano rozwoju tolerancji. Po zakończeniu leczenia nie wystąpiły objawy odstawienia ani bezsenność. Korzyści utrzymywały się nawet resztkowe, jak to ujęto, po zakończeniu tej kuracji. Czyli słowy, mimo że zaprzestano brania melatoniny, to wciąż uczestnicy odczuwali jakieś te resztkowe korzyści w postaci między innymi polepszonego snu. Melatonina o wydłużonym uwalnianiu w tej ilości 2 mg i przez ten okres 6 do 12 miesięcy była dobrze tolerowana i nie zahamowała endogennej produkcji melatoniny. W ostatnim badaniu testowano wpływ 0,5 mg melatoniny o natychmiastowym uwalnianiu, która była podawana przez 7 dni 21 zdrowym uczestnikom. Wszystkie te osoby pracowały na nocne zmiany i melatonina była podawana tym osobom w okolicy godziny 18. I pomiary dokonywano 8 dnia ponownie. Przede wszystkim jeśli chodzi o badanie tej produkcji melatoniny endogennej, sugerowano się poziomem 6-sulfatoksy-melatoniny i nie bez powodu, tak jak już wspominałem, jest to tak naprawdę najbardziej obiektywny marker tego, czy nasza produkcja wewnętrzna, endogenna melatoniny się zmieniła, czy nie. I okazało się, że po tych 7 dniach, pomiar był 8 dnia, nie miało ta dawka żadnego wpływu ani na wystąpienie jakichś symptomów odstawienia, ani też nie miała żadnego wpływu na produkcję melatoniny, ani rytm jej wydzielania endogennie. Natomiast ponownie, tak jak w innym badaniu, chyba tym pierwszym, które cytowałem, następowało lekkie przesunięcie rytmu dobowego do przodu. Co ciekawe, w badaniu tym uwzględniono jedną niewidomą osobę, która dostawała 50 mg melatoniny. Ja wiem, że wielu osobom wydaje się to duża dawka, natomiast jako ciekawostkę właśnie wspomnę, że są różnego rodzaju badania, w którym podawano nawet w gramach melatoninę i jeśli chodzi o choćby leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, bardzo często w badaniach używano nawet setki miligramów. Natomiast swoją drogą niewidomi, kiedy biorą melatoninę, często biorą ją w znacznie wyższych dawkach niż osoby zdrowe. Przez 37 dni podawano jednej niewidomej osobie 50 mg melatoniny dziennie i również u tej niewidomej osoby nie zanotowano żadnej zmiany, jeśli chodzi o produkcję melatoniny endogennej. Nie oznacza to oczywiście, że melatonina nie ma skutków ubocznych. Cały czas powtarzam na kanale, nie ma nawet jednego suplementu, który należy uznać, czy leku szczególnie, ani zioła, które należy uznać za w pełni bezpieczne. Wszystko ma skutki uboczne. Bardzo często jest to po prostu kwestia dawki, ale też różnego rodzaju wariacji międzyosobniczych. To znaczy jedna osoba jest w stanie bardzo mocno zareagować nawet na małe dawki jakiegoś suplementu, nawet jeśli 99% populacji nie ma żadnych skutków ubocznych i nie należy o tym zapominać. I skutki uboczne melatoniny notabene wymieniłem właśnie w filmiku ostatnim, czyli wybudzasz się w nocy, stosujesz złą formę melatoniny. Mam nadzieję, że osoby, które martwiły się potencjalnie właśnie wykształceniem jakiejś tolerancji czy zmianem ilości wydzielanej endogennej melatoniny poprzez branie melatoniny suplementacyjnej, zostaną uspokojone przynajmniej trochę. Wątpliwości zawsze warto mieć. Pytanie zawsze jest takie, jeśli ktoś będzie brał rok, 2, 3, 5, 10 lat melatoniny i na przykład w większych dawkach, czy to będzie miało wpływ? Nie mam pojęcia. Bardzo często po prostu przeprowadzenie takich badań jest praktycznie niewykonalne. Jedyne, co możemy powiedzieć, to bazując na tych badaniach, na tych dawkach i formach melatoniny, o których mówiłem, w tych przedziałach nie wychodzi na to, żeby miało to jakąkolwiek produkcję melatoniny. Można oczywiście też spojrzeć sobie podział szerzej, czyli patrzeć na anegdoty, bo uważam, że anegdoty medyczne są szalenie użyteczne, szczególnie jeśli mamy właśnie jakiś punkt odniesienia w postaci
postaci mechanizmów, które występują w badaniach, w postaci już jakichś istniejących badań, wtedy możemy, no właśnie bym powiedział, bardziej betonować wnioski. Ja na pewno melatoninę biorę już mnóstwo lat, tak jak wspominałem, dosyć często na wyjazdach. Kiepsko mi się śpi w różnego rodzaju hotelach, więc wspomagam się wtedy melatoniną. Na co dzień właściwie w ogóle jej nie biorę. Mam nadzieję więc, że każda osoba, która jakoś mniej czy bardziej martwiła się o tym, czy branie melatoniny właśnie zaburzy wydzielanie tej naszej endogennej melatoniny, czy może będzie podawać symptomy odstawienia, została przynajmniej trochę uspokojona. Uważam, że wątpliwości zawsze warto mieć, zawsze warto je zachować, bo trzeba powiedzieć, zawsze mówić otwarcie, że nie wiemy tak naprawdę, czy może w dłuższym okresie czasu, czy może w wyższych dawkach, albo u osób z jakimiś konkretnymi na przykład mutacjami genetycznymi nie będzie dochodziło do takich symptomów. Tak jak opowiadam z kolei w tym filmiku, medycyna operuje prawdopodobieństwem, tak? Żywienie operuje prawdopodobieństwem. Możemy powiedzieć, że na przykład, że z olbrzymią dozą prawdopodobieństwa jakaś interwencja ma działanie pozytywne albo negatywne, ale absolutnie nie znaczy to, że będzie miała u wszystkich aż takie działanie pozytywne czy negatywne, albo nawet, że w ogóle będzie miała takie konkretne działanie. Byłoby wspaniale oczywiście mieć badania, które były przeprowadzane dłuższy okres, czyli na przykład, nie wiem, 5, 10, 15 lat, ale dobrze wiemy, że w większości przypadków takie badania są praktycznie niewykonalne. Nawet badania obserwacyjne, które są wtedy przeprowadzane, mają wiele potencjalnie czynników zakłócających, które mogą wpłynąć na wynik takich obserwacji. Moim zdaniem w takich przypadkach ewentualnie, jeśli ktoś chciałby wprowadzić wątpliwości albo jeszcze bardziej je rozwiać, warto patrzeć na osoby, które po prostu przez dłuższy czas, czyli właśnie jakąś określoną liczbę lat, biorą melatoninę i uważam, że takie osoby mają potencjalnie więcej do powiedzenia niż stricte takie badania, jeśli chodzi o wyjście poza właśnie okres, który badają badania. Nie ma jakichś żadnych oznak, że takie kłopoty miałyby wystąpić. Znaczy wiele osób, które widziałem, które na przykład biorą melatoninę od 5, 10, 15 lat, w takich dawkach parę miligramów, nawet jeśli odstawia raz na jakiś czas z jakichś powodów, nie ma tych symptomów odstawienia, ta produkcja endogenna nie jest zaburzana. Chociaż oczywiście najłatwiej zawsze po prostu nauczyć się, jak regulować sen naturalnie, natomiast jeśli z wielu powodów, bo powodów oczywiście może być wiele może być przyczyn takiego stanu rzeczy, nie wychodzi to wtedy oczywiście można wspomnieć się melatoniną i mam nadzieję, że już z lżejszym sercem. Jak zawsze wszystkie anegdotki medyczne, pytania, Twoje obserwacje są mile widziane, będę czekać w sekcji komentarzy. Nie bardzo długo, ale na pewno tam będę. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy i zanim do nich dojdę, pierwszy raz od 5 czy 6 lat będę robić podwyżki cen kursów, jeśli ktoś planował nabyć i nie znalazł jeszcze jakiejś odpowiedniej okazji czy powodu. 15 maja oficjalnie ceny kursów będą rosły mniej więcej w zależności od kursu 15-20%. Poskumulowana inflacja przez ostatnie 5-6 lat to już ponad 50%, a tak jak mówię, ceny nie były zmieniane. Wzrosła natomiast znacząco wartość tych kursów, bo było wiele aktualizacji, jest mnóstwo dodatkowych bonusów do tych kursów itd. Polecam właśnie kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka samodzielnie, nieważne z jakiej rodziny języków, właśnie czy to są ugrofińskie, azjatyckie, aby przestać płacić non-stop za korepetycje, szkoły językowe, fiszki, aplikacje i tym podobne. Kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę, jak stworzyć swój plan na nauki, pętlę informacji zwrotnych, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne dla maturzystów, uczniów, którzy chcą po prostu mieć dobre oceny, zdawać dobrze kolokwia, maturę choćby, dla osób, które chcą się przekwalifikować, ale nie wiedzą jeszcze jak, nie wiedzą jak zdobyć te inne umiejętności, dla osób, które mają świetną pracę, ale potrzebują właśnie zdać jakiś egzamin, certyfikat, może nabyć znowu umiejętności, żeby dostać podwyżkę lub awans. I na końcu dla wszystkich osób mojego pokroju, które chcą po prostu więcej pamiętać z tego, co czytają i słuchają. Kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe, zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować i zatrzymywać telogenowe wypadanie włosów oraz m.in. walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Coś wolnego, coś szybkiego. Również w tym komentarzu będzie literatura naukowa, na którą się powoływałem w tym odcinku. Z kolei w opisie znajdziesz linki do moich stron, do kursów, ale również link do mojego newslettera. Tam z kolei będę wysyłać
artykuły z dziedziny poprawy pamięci, nauki języków obcych i produktywności. Wyskakuje okienko, możesz wprowadzić swój adres mailowy i będziesz dostawać takie artykuły. Jeśli spodobały Ci się wszystkie te informacje, które przekazywałem w tym filmiku i chciałbyś przyswoić je jak najszybciej, można ściągnąć je w formie łatwo dostępnych elektronicznych fiszek. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś chce, można zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć fiszki właśnie z tego odcinka i ponad 130 poprzednich. Również dla patronów dostępne jest forum, gdzie odpowiadam na różnego rodzaju pytania, takie prywatne forum, nie YouTube'owe, oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie z kolei raz w tygodniu właśnie omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim omówieniem, komentarzem i odesłaniem bardzo często do kolejnych filmików. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.